Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejna recenzja SmartMe. Tym razem będę recenzować pierwszy w moim życiu gimbal albo stabilizator do telefonu, czyli DJI OM4. Zapraszam. Powiem szczerze, że nigdy nie sądziłem, że będę potrzebował stabilizatora. Od kiedy od iPhone'a 11 posiada stabilizację cyfrową, tak naprawdę filmy już przestały się tak mocno trząść jak kiedyś. Ale mimo wszystko nadal mistrzem kręcenia filmów nie jestem, więc kiedy dostałem możliwość zrecenzowania tego sprzętu, stwierdziłem, dobra, wezmę, spróbuję, zobaczę, czy jest jakaś różnica. DJI jest firmą znaną głównie z dronów. My mieliśmy okazję recenzować ich Mavica Mini i Mavica Pro, ale jak sami widzicie, robią także stabilizatory, czyli gimbale, między innymi do smartfonów. Zacznijmy od jego rozpakowania. DJI ma zawsze dosyć bogate pudełka. Tutaj mamy instrukcję obsługi po polsku, bo możemy go dostać spokojnie w polskich sklepach. I idziemy dalej. Do tego przejdę zaraz. Zacznijmy od samego urządzenia. Tak wygląda gimbal, gdy jest złożony. W ten sposób go rozkładamy i takiej wielkości jest, gdy się rozłoży. Poza tym w opakowaniu znajdziemy zaczepy magnetyczne, ale o tym opowiem za chwilę. Statyw, dzięki czemu nasz gimbal w dowolnym momencie może stać się statywem. Bardzo proste jest zamontowanie i rozmontowanie. Tu jeszcze znajdę kabel ładowania, USB-C, czyli jest nowocześnie. I co jeszcze mamy tutaj? W samym pakowaniu tak. Tutaj mamy taki woreczek na gimbala, dzięki czemu wiemy, że możemy go sobie schować wygodniej nosić. Tak jak widzicie, jesteśmy w stanie to spokojnie schować na przykład w kieszeni kurtki. W ten sposób z nim chodziłem i powiem szczerze, że naprawdę jest kompaktowy. No i mamy takie zawieszkę na nadgarstek, żeby sobie go trzymać, żeby go nigdzie nie zgubić. I dalsza część. Pozwólcie, że to wyciągnę. Dobra. Tu mamy instrukcję zakładania zaczepów, naklejkę, dużą ilość instrukcji i zaczep magnetyczny. Więc przejdźmy teraz do tych zaczepów magnetycznych, uchwytów magnetycznych, które są takim znakiem rozpoznawczym tego modelu. Elementem rozpoznawalnym DJI OM4 jest nowy sposób montowania smartfonów. Wykorzystywane do tego są magnesy, dzięki czemu o wiele szybciej montujemy nasz smartfon, jesteśmy o wiele szybciej w stanie ruszyć do akcji. Jeżeli chodzi o sposób montażu, to tak naprawdę mamy dwa. Pierwszy to jest taki magnetyczny zaczep, który sobie montujemy z tyłu smartfona w ten sposób i gdy jest on zaczepiony, jak sami widzicie, idealnie się łączy, rozkładamy i już jest gimbal w akcji. Jest to naprawdę stabilne, nie musimy się bać, że nam telefon upadnie. Jeżeli chodzi o dokładne informacje o tym, jakie telefony, to możecie m.in. znaleźć w naszej pisemnej recenzji. Więc to jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest uchwyt magnetyczny. To jest to kółeczko. Je montujemy sobie również na pleckach naszego smartfona, ale to już powiedzmy, że to jest takie bardziej tymczasowe rozwiązanie. To jest bardziej stałe. Mamy nawet specjalną instrukcję od DJI, którą sobie możemy przyłożyć do telefonu, żeby wiedzieć, gdzie go zamontować. Przydatne. I on działa na podobnej zasadzie, tylko że jest mniejszy i możemy od razu przyłożyć swój smartfon do gimbala. Jeżeli jest to telefon z pleckami szklanymi, wtedy mamy specjalną nakładkę, żeby ich nie zniszczyć. Na pewno jest to szybkie rozwiązanie. Musimy tylko pamiętać o tym, że montujemy je bezpośrednio na smartfona, nie na obudowę. To jest ważna informacja. A poza tym, jak widzicie, mam taki dodatek, który jest bardzo popularny w Azji, czyli sposób trzymania smartfona w taki sposób, gdzie mamy taki okrąg. U nas raczej mniej popularne, ja sam tego nie używam, ale jeżeli na przykład wy używacie,
i by to Wam przeszkadzało, no to jak widzicie DJI pomyślał również o tym. Opowiem Wam teraz o samej konstrukcji gimbala. Już Wam pokazywałem, jak go rozłożyć, więc teraz pokażę Wam, do czego służą poszczególne przyciski. Tutaj mamy panel główny. Zacznijmy od przycisku, który ma na sobie napisane M. Jego dłuższe przytrzymanie uruchamia nam gimbala. I tak, on ma kilka funkcji. Jeżeli nacisniemy go pojedynczo, wtedy zmieniamy tryby pomiędzy wideo a foto. Jeżeli wciśniemy go podwójnie, zmienia się orientacja, czyli czy chcemy nakręcać horyzontalnie czy wertykalnie, wystarczą dwa przyciski i on sam już sobie z tym poradzi. Bardzo fajna opcja. Trzy naciśnięcia wyłączą nam go. Poza tym czerwona kropeczka, czyli ten przycisk, odpowiada za uruchomienie nagrywania lub jego wyłączenie i tak samo za zrobienie zdjęcia, a tym przyciskiem sterujemy naszymi silnikami. Czyli w ten sposób możemy sobie nagrywać film tak, jak chcemy. Poza tym z boku widzimy taki suwak. On odpowiada za zoom cyfrowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przybliżać lub oddalać to, co chcemy aktualnie kamerować. A z tyłu mamy taki oto spust, dzięki któremu jesteśmy w stanie scentrować telefon na jakimś danym obiekcie. DJI OM4 najlepiej działa, jeżeli sparujemy go z aplikacją DJI Mimo. Wtedy dostajemy dostęp do wszystkich funkcji, które oferuje. Na tym filmie teraz Wam pokażę, co możemy z nim zrobić, takie kilka podstawowych opcji. Więc tak, teraz to, co mamy, to mamy wideo. Ja sobie przycisnę, żeby zacząć nagrywać. I tak, za pomocą joysticka mogę sobie sterować, tak jak wspominałem wcześniej. Góra, dół, prawo, lewo, jak mi się podoba. Po lewej stronie mam zoom cyfrowy, więc mogę sobie przybliżyć i oddalić. A z przodu mam spust, dzięki któremu jestem w stanie scentrować się na danym miejscu. W tym trybie mamy również opcję Active Tracking, o której pokażę Wam w osobnym wideo, które specjalnie dlatego nagrałem. Jedną z opcji tego gimbala jest tak zwany tracking. Czyli ja sobie w tym momencie idę, obracam go dookoła siebie, wszędzie wokół, a on cały czas podąża za moją twarzą, tak żebyście non-stop widzieli mnie przez cały okres filmowania. To jest właśnie bardzo przydatne przy wszelkiego rodzaju vlogach. Wrócimy teraz i pokażemy Wam kilka pozostałych funkcji, które oferuje ten gimbal wraz z aplikacją. Od lewej strony zaczniemy od Hyperlapse, czyli zdecydowanego przyspieszenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład 30-sekundowy filmik skrócić do 3, dzięki czemu będziemy na nim wyglądać, jakbyśmy robili jakąś czynność bardzo szybko. Bardzo często to jest wykorzystywane na TikToku albo różnych stories, kiedy mamy ograniczony czas, a chcemy pokazać bardzo dużo, na przykład taniec albo cokolwiek innego. Timelapse najlepiej działa oczywiście ze statywem, czyli wtedy telefon jest statyczny i nagrywamy na przykład zachód słońca albo coś, co się zmienia w czasie i pokazujemy to w filmie w czasie. Później mamy Dynazoom. Dynazoom to jest efekt, który możemy zobaczyć na przykład w filmach Hitchcocka. Tutaj na tych filmach demo jesteście w stanie zobaczyć, o co w tym chodzi. Mamy dwa tryby, move out albo move in, czyli się zbliżamy do danej osoby albo od niej oddalamy i dzięki temu ta osoba jest jakby statyczna, ale cała przestrzeń wokół niej się poszerza bądź powiększa. Kolejna funkcja to znane slow motion, czyli zdecydowane spowolnienie tego, co nagrywamy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy nagrać biegnącego psa, uruchamiamy slow motion i wtedy będzie on wyglądał bardzo majestatycznie, jak się do nas zbliża. I opcja, o której chcę Wam trochę więcej opowiedzieć, czyli story. Idealny do tworzenia filmów na stories na Facebooku albo Instagramie, czyli mamy konkretny filmik bardzo krótki, około 3 sekund, mamy pewne różnego rodzaju tryby, mamy różne upiększenia, które możemy wykorzystać przy tych filmach, no i to się idealnie właśnie nadaje dla, tak jak wspominałem, stories, vlogów, TikToków i tego typu aplikacji. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje, to gimbal posiada jeszcze możliwość reagowania na gesty. Czyli jeżeli pokażemy mu otwartą dłoń albo znak V, jest w stanie on wtedy rozpocząć nagrywanie bądź je zakończyć. No to jest szczególnie przydatne, gdy posadzimy go na statywie, siadamy z rodziną i chcemy zrobić na przykład zdjęcie, a nie mamy żadnej migawki, dajemy otwartą rękę i on w tym momencie strzela nam fotę.
Czas zatem na podsumowanie tego gimbala. Ja nie jestem osobą, która długo siedzi w fotografii, więc jakichś niuansów Wam nie opowiem. Powiem Wam z perspektywy kogoś, kto po prostu lubi sobie sporadycznie nakręcić filmy. I dla takich osób ten gimbal jest świetny. Dlatego, że zachęca do robienia filmów. Mimo że jest większy niż sam aparat, to jeżeli ja go wziąłem w różnego rodzaju wyjazdy, kiedy byłem na przykład nad morzem, to o wiele częściej robiłem nim filmy, bo po pierwsze jest ta stabilizacja lepsza, czyli te filmy nie są, że tak powiem, takie skaczące, tylko idą naprawdę płynnie, przez co wyglądają naprawdę profesjonalnie. Plus kilka tych funkcji, które Wam pokazywałem, urozmaicają je. Dzięki czemu w prosty sposób jestem w stanie właśnie zrobić to slow motion, czy sobie zrobić właśnie ten zoom optyczny. To jest o wiele wygodniejsze niż gdybym miał to robić z poziomu ręki. Ten joystick, te przyciski, to wszystko jest tutaj bardzo fajnie umieszczone. Bardzo dobrze trzyma się tego gimbala. On nie jest ciężki, bo on waży niecałe 400 gram, dzięki czemu jesteśmy w stanie go nawet dosyć długo nosić. No i powiem szczerze, że bardzo go polecam. Zresztą DJI pokazuje go, że to jest właśnie gimbal dla par, rodzin, niekoniecznie profesjonalistów. No i szczerze go polecam wszelkiego rodzaju vlogerom. Czyli jeżeli kręcicie filmy, to już mogliście zobaczyć na filmie, na którym ja Wam pokazywałem, jak to robić, no ale dzięki tym kilku funkcjom naprawdę jesteście w stanie urządzeniem za 700 zł robić naprawdę fajne, profesjonalne filmy, więc gorąco polecam. I zapraszam Was do subskrypcji naszych filmów, polajkowania tego i trzymajcie się ciepło.